Ja mam takie poczucie, że prezydent Duda, jak gdyby miał skądś wiedzę albo informację, że jak Ukraina zacznie, a właściwie Ukraina zaczęła, bo pierwsze rakiety odpaliła, podobno z sukcesem, rakiety dalekiego zasięgu, ja mam wrażenie, że prezydent Duda ma informację, że pierwsze 48 godzin będzie bardzo wymowne lub że w pierwszych 48 godzinach po takich akcjach, być może nie po tej pierwszej, ale po następnych 48 godzin może być odwet rosyjski. Dziwna rzecz mi się kojarzy. Ewakuacja miasta, dużego miasta albo częściowa ewakuacja miasta. Plan jest taki, że jeżeli Rosja świadomie naruszy militarnie, czyli zrzuci cokolwiek, nawet gdyby to były zwykłe rakiety, zrzuci coś na kraj natowski, NATO przystępuje do wojskowego działania na terenie Ukrainy, czyli niektóre wojska, które są w pełni gotowe i od strony Litwy, i od strony polskiej, wchodzą głównie wojska Polski, bo przecież wojska Litwy graniczą z Białorusią. Czyli od strony polskiej wojska będą wchodzić ze sprzętem na teren Ukrainy. Czyli nie będzie dbane o nieprzekraczanie jeszcze tam jakiejś czerwonej kreski, linii, tylko będą już działania. Czyli jest to gotowość do przystąpienia działań niektórych państw natowskich. Wiecie, Biden powiedział ciekawą rzecz. Biden, dając przyzwolenie na używanie przez Ukrainę tej broni dalekiego zasięgu w głąb Rosji, żeby uderzali, powiedział jedno zdanie bardzo istotne. Biden powiedział, że tu chodzi o to, że w NATO każde państwo z osobna decyduje. Czyli Ameryka głosem swego prezydenta obecnego już się asekuruje, a musimy wiedzieć, że niektóre państwa mają umowy dwustronne z Ukrainą. Więc jest to cwanie zorganizowane. Patrzcie, jak Ameryka teraz pomogła, jak Biden teraz pomógł Ukrainie. Ukraina może sobie strzelać rakietami do minimum 300 km w głąb Rosji. To jest poważna odległość. Więc tylko odwet, który jest wielce prawdopodobny, prędzej czy później, najprawdopodobniej zostanie odpalony w kierunku Polski. Donald Tusk. Tu podobnie. Ewakuacja z pewnych miejsc. Ewakuowanie ludzi. To tak jakby rząd, prezydent brali pod uwagę, że mogą się zacząć jakieś działania i trzeba będzie z pewnych stref ewakuować ludzi. Pamiętacie tą moją wizję kupę czasu temu, że z pewnych terenów Polski ludzie będą uciekać. Wtedy miałem wrażenie takie dość dziwne, ponieważ że ten lęk będzie niepotrzebny, że ten lęk będzie bardziej histerią, jak rzeczywistym
koniecznością ucieczki, czy wyjazdu, ewakuowania się. Powiedziałem, że nawet nie powinni tego ludzie robić, ponieważ potem, po jakimś czasie, jakby chcieli wrócić, wielu z nich nie będzie miało do czego wrócić. Ale nie z tego powodu, że coś się wydarzy takiego, że nie będą mogli tam wrócić. Ale ich domy będą tam nadal stały. Który dzisiaj mamy? 19. Powiem to, chociaż to tak dziwnie zabrzmi. 26 listopada w wielu miejscach może nie być światła. Ale raczej takie punktowe się nie sprawdzają poczucia, ale poczułem, powiedziałem. Jest szykowana poważna awaria czegoś. Będzie to przekazane nam, że to jest prowokacja, a to może być problem z zasilaniem, z łącznością. Będzie to prowokacja, znaczy nie, to nie będzie prowokacja, to będzie celowo na możliwość działań, żeby słabo tutaj elektronika działa, żeby słabo działało coś, co wróg by mógł wykorzystać, czyli Rosja. Będzie to powiedziane, że to jest prowokacja, a to będą celowe działania wojskowe. Kojarzy mi się zawalony budynek, jakby w Polsce, zawalony budynek albo budynki, gdzie dźwigi, to jakby wysokie budynki, albo to będą jakieś gmachy, albo budynki wielorodzinne, że dźwigi będą takie płyty ściągać, one będą kompletnie zburzone. I to może być południowo-wschodnia część Polski. Taka rzecz. Gdyby jutro wstajemy rano i każdy chwyta za swój telefon, komputer, coś innego i wszyscy dostrzegamy, że nie ma internetu. Resztę sobie sami wyobraźcie.